To jest Państwo od środka, gdzie przedstawiamy śledztwa dziennikarskie kontrabandy dotyczące świata technologii, polityki oraz spraw społecznych, patrząc poprzez pryzmat działań przedstawicieli władzy. Nazywam się Oliwier Jaszczyszyn i jestem redaktorem naczelnym kontrabandy. Jako pierwszy na warsztat bierzemy temat skryptów śledzących na stronach internetowych aptek oraz punktów medycznych funkcjonujących w Polsce. Według analizy, którą przeprowadziliśmy w ostatnim czasie wespółpracy z Fundacją Internet Czas Działać, na niewielkim zakresie stron internetowych, bo niewiele ponad 270 na około 80, wykryliśmy obecność skryptów śledzących, zazwyczaj tych stworzonych przez Google'a czy firmę Meta Platforms. Choć w Polsce jest to według naszej wiedzy pierwsza tego typu analiza, tak w Europie nieco wcześniej podobnej rzeczy podjął się też holenderski nadawca publiczny Avrotros. Z tą różnicą, że analizowane były strony aptek czy drogerii funkcjonujące w Holandii. Holenderscy dziennikarze wykazali, że zarówno apteki, jak i drogerie internetowe uruchamiały zewnętrzne skrypty analityczne i marketingowe bez świadomej zgody użytkowników, w tym w kontekście zakupów związanych ze zdrowiem, dodając, że dotyczy to również danych wskazujących na zakup m.in. testów medycznych do samodzielnego ich przeprowadzenia. Ten odcinek został nagrany i zmontowany przed dniem 16 marca 2026 roku. Każda apteka czy punkt medyczny musi posiadać ważne zezwolenie, które potwierdzone jest stosownym wpisem do prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia rejestru aptek, nawet jeżeli w przypadku tych drugich dystrybucja leków nie stanowi głównego obszaru ich działalności. Choć rządowa baza danych zawiera informacje o ponad 23 tysiącach wpisów, tak udało się nam ustalić, że strony internetowe były prowadzone w przypadku zaledwie 330 podmiotów. O wiele więcej z nich posiadało aktywne skrzynki elektroniczne, jednak znaczna część z nich była zarejestrowana w popularnych serwisach, takich jak Wirtualna Polska czy Onet. Pewna część podmiotów posiadała adresy e-mail zarejestrowane bezpośrednio w domenie strony internetowej analizowanego przez nas podmiotu. Na potrzeby badania stworzyliśmy listę ponad 110 tysięcy domen, które mogą być powiązane ze skryptami śledzącymi. Oparliśmy je na podstawie list wykorzystywanych w popularnych wtyczkach do blokowania reklam. Jeden z ekspertów, Michał Rysiek-Woźniak, który współpracował w przeszłości m.in. z organizacjami takimi jak OCCRP, ale i też Islandzkim Rejestrem Domen, zgodził się na udzielenie krótkiego wywiadu dla kontrabandy. Dlaczego to może być problemem? Skrypty śledzące oraz inne zasoby, np. czcionki, zamieszczane na stronach internetowych bezpośrednio z infrastruktury podmiotów trzecich to potężny problem. Już w 2022 roku sąd w Niemczech orzekł, że sam fakt zamieszczenia czcionki bezpośrednio z serwerów Google narusza europejskie regulacje dotyczące prywatności. Daje to bowiem Google możliwość śledzenia nas nie tylko na danej stronie, ale na wszystkich stronach, które jakiekolwiek czcionki czy skrypty z infrastruktury Google zamieszczają. W tym kontekście warto odwołać się do motywu 32 RODO, którego fragment brzmi: milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. W świetle tego motywu, jak również artykułu 6 ustępu 1 litery a RODO, można argumentować, że skrypty pochodzące od podmiotów zewnętrznych można aktywować wyłącznie pod warunkiem pozyskania od użytkownika świadomej zgody. Co gorsza, każdy skrypt umieszczony na stronie internetowej ma pełny dostęp do treści tej strony i danych przez nią przetwarzanych. Jeżeli jakaś strona zamieszcza tuzin skryptów od różnych dostawców, każdy z tych dostawców dostaje taki dostęp. To realne zagrożenie bezpieczeństwa, niezależnie od samych problemów z prywatnością. Dodatkowy kontekst w tej sprawie wnosi wyrok C-2123 Linden Apotekę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący warunków sprzedaży leków przez apteki internetowe. Trybunał wskazał, że dane pozyskiwane od klientów aptek internetowych w związku z zakupem leków, nawet jeżeli same w sobie nie zawierają informacji medycznych, mogą ze względu na swój kontekst ujawniać informacje o stanie zdrowia użytkownika. W takich okolicznościach dane te mogą zostać zakwalifikowane jako dane dotyczące zdrowia w rozumieniu artykułu 9 ustępu 1 RODO, a tym samym podlegać szczególnej ochronie prawnej.
Żeby przedstawić temat w bardziej praktyczny sposób, wyobraźmy sobie Paulinę. W jednej z aptek internetowych, o których mowa w tej audycji, zdecydowała się kupić test ciążowy. Nikt w jej rodzinie ani wśród znajomych nie wie o tym zakupie. Paulina obawia się ich reakcji. Problemem jest jednak to, że w takiej aptece internetowej nieświadomie zaczęły działać skrypty śledzące, które przeanalizowały, które linki Paulina kliknęła, żeby dotrzeć do wspomnianego testu ciążowego i na tej podstawie firmy reklamowe mogą tworzyć spersonalizowane kampanie. Fundacja Panoptykon przeprowadziła eksperyment z jedną z użytkowniczek Facebooka, której algorytmy reklamowe podsyłały regularnie treści sponsorowane o ciąży, rodzicielstwie czy zdrowiu. W serwisie Spidersweb Plus czytamy, że uczestniczka eksperymentu, mimo swojej bierności w korzystaniu z Facebooka w 2019 roku, kiedy była w ciąży, spostrzegła, że na jej osi czasu pojawia się coraz więcej reklam nawiązujących do badań prenatalnych czy opieki okołoporodowej. Sytuacja pozostała taka sama nawet po przyjściu dziecka na świat. W tym samym serwisie czytamy dalej, że zaczęła wtedy czytać sporo o zdrowiu nie tylko dzieci, ale i rodziców. Zainteresowała się tematem nowotworów czy rdzeniowym zanikiem mięśni. Zaczęła nawet wspierać niektóre zbiórki na leczenie, choć nie z własnego konta bankowego, lecz jej partnera. Efektem było to, że na Facebooku zaczęła regularnie otrzymać reklamy o zdrowiu, badaniach np. wykrywających nowotwory, czy choroby genetyczne dzieci, ale też o samych chorobach, co nasiliło zaburzenia lękowe kobiety, z którymi się zmagała. Biuro prasowe Mety, które w tamtym czasie nazywa się po prostu Facebookiem, przekazało stanowisko do redakcji Spiderswebu, które zapewniło o szeregu różnych sposobów kontroli wyświetlanych przez Facebooka reklam, ale nie odniosło się do analizy przeprowadzonej przez Fundację Panoptykon. Wróćmy jednak do konkretnych liczb. Na 82 stronach aptek internetowych, jak i punktów medycznych potwierdziliśmy obecność skryptów śledzących Big Techów. W tym zestawieniu dominuje skrypt Google Analytics, który znaleźliśmy na 58 stronach, ale też nie brakuje w tym zestawieniu skryptu o nazwie Visual Studio Tracking, który znaleźliśmy na 15 stronach. Trzeci jest Facebook Pixel z 9 stronami oraz Microsoft Clarity z 6 stronami. Szczególnie na stronie internetowej, która należy do rzeszowskiego punktu medycznego pod nazwą IP Clinic, przeglądarka w trakcie analizy musiała odpytać aż 12 adresów domenowych należących do podmiotów trzecich, kontrolowanych głównie przez Google czy Metę. Nie jesteśmy jednak w stanie potwierdzić, czy taka konfiguracja była wynikiem świadomej decyzji placówki, czy działania ze strony zewnętrznego dostawcy technologicznego, który stronę internetową tworzył. Dyrekcja placówki na zadane przez nas pytania pod koniec tego 2026 roku nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Pytaliśmy m.in. o cel uruchamiania tych skryptów, podstawę prawną oraz o to, kto odpowiada za kwestie związane z realizacją obowiązków, jak i żądań dotyczących praw wynikających z RODO. Oczywiście zamieszczanie takich skryptów raczej nie wynika ze złośliwości, a po prostu z niewiedzy i niekompetencji. Ogromna większość materiałów szkoleniowych dla osób tworzących i administrujących stronami internetowymi w ogóle nie wyjaśnia, czemu zamieszczanie skryptów czy zasobów z zewnętrznych serwerów może być problemem. Przedstawia to po prostu jako coś oczywistego. Mało tego, powielają one mity dotyczące rzekomych zalet korzystania z zasobów na zewnętrznych serwerach, które od lat nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na sam koniec, jak zareagowały apteki, których stronę badaliśmy oraz jak podeszło do tej sprawy państwo. Zacznijmy od aptek. Otrzymaliśmy od przedstawicieli aptek, takich jak Opolska Przyjazna Apteka czy Apteka Centuria, zapowiedzi podjęcia się konkretnych działań. Ta pierwsza zdecydowała się opóźnić uruchamianie skryptu Google Analytics do czasu wyrażenia zgody w okienku o plikach cookies, co udało się nam niezależnie potwierdzić za pomocą skryptu, jak i ręcznej weryfikacji. Znaleźliśmy też czcionki serwisu Google Fonts, które apteka zastąpiła czcionkami ładowanymi bezpośrednio ze swoich serwerów po poinformowaniu jej o tym przez naszą redakcję. Apteka Centuria poinformowała naszą redakcję o planowanym całkowitym usunięciu skryptu Google Analytics ze strony w ciągu 3 dni, liczonych od 13 marca 2026 roku. Przedstawiciel decyzji tłumaczył tym, że dane analityczne nie były przez nikogo wykorzystywane, jak i też tym, że apteka nie miała do tych danych żadnego dostępu. Na czas tworzenia audycji wciąż oczekiwaliśmy na kolejne reakcje ze strony aptek czy punktów medycznych. A jak podeszły do tej sprawy organy państwowe? Zapytane o komentarz na początku marca 2026 roku Ministerstwo Zdrowia, jak i Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż takowego nie udzieliły, choć pierwszy z nich potwierdził odczytanie naszej wiadomości.
Z kolei na stronie internetowej UODO w dniu 12 marca 2026 pojawiło się zaproszenie ze strony prezesa UODO na konferencję organizowaną przez Unię Europejską, której jeden z punktów był poświęcony debacie o ochronie danych zdrowotnych. Wszystko w tym odcinku, Państwa Środka. Dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz, że kontrabanda wykonuje dobrze swoją pracę, przemyśl wsparcie finansowe naszej działalności przez serwis Buy Coffee 2 lub Patronite. Pozwala to nam na pokrywanie stałych kosztów funkcjonowania, a jeżeli to będzie możliwe, również częstsze publikowanie nowych audycji lub poszerzenie listy naszych formatów. Linki do wcześniej wymienionych serwisów znajdziesz w opisie materiału oraz w prawym górnym rogu ekranu, gdy odwiedzasz stronę internetową kontrabandy. Za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, dziękujemy.